Siemka, ja jestem Adacho i mam dzisiaj dla Was historię, która jest historią jednorazową. W zasadzie ja nie mam jej, to autor tej mangi ma, będziemy ją dzisiaj razem poznawać. Z tego co widzę, autora mangi tutaj wypisanego nie mam, ale jak sobie zeskroluję na stronie Dragon Ball Multiverse w komentarze, to widzimy tutaj komentarz od użytkownika Onibak _so, który prawdopodobnie z Polski nie pochodzi. Jest to komentarz z 17 listopada, także jest to historia, która na stronie Dragon Ball Multiverse pojawiła się pod koniec zeszłego roku. Ona jest już dokończona, 31 stron. Dziękuję tłumaczowi. Nigdy nie sądziłem, że moja historia zostanie przetłumaczona na język polski. To świetnie. Mam nadzieję, że historia się Wam spodoba. Pomysł to jest chyba po francusku, bo ja tak to czytam. Po francusku? Czy to jest po francusku? Obietnica? Pomysł? No oczywiście, że po francusku, bo tak po jakiemu miałby być. Francja ma bardzo wielu, bardzo utalentowanych rysowników, mangaków, w ogóle wymyślaczy fanowskich Dragon Ballowych historii. Jeśli chodzi o okładkę, widzimy Goku i domek Goku z 4-gwiazdkową smoczą kulą, domek dziadka Gohana, w którym Goku się na początku wychowywał. Polski język, moi drodzy. Dziękuję też tłumaczowi, tutaj jego imię było Cigi. Cigi został on tutaj wyszczególniony, więc zatopmy się w tej historii. Jednorazowa akcja, o czym będzie, jak się zakończy, kto tam będzie brał udział w tym wszystkim, kto jest głównym bohaterem, nie wiem. Poczekałem, aż ta historia zostanie zakończona, więc widzę tutaj Gohana, widzę tutaj Cella. Czytamy to w ogóle to nie jest układ japoński, mangę się czyta od lewej do prawej. Dobrze, czyli mamy Gohanka, który pokonuje Cella. Po długiej i zaciętej walce Gohan pokonał Cella. Na ziemię wreszcie powrócił pokój. Pomimo wielkiej ceny, jaką było poświęcenie się Son Goku. Ale następne pokolenie było gotowe. Ta historia dzieje się w zaświatach. Jest pewna obietnica, której Goku musi dotrzymać. Goku musi dotrzymać pewnej obietnicy? Komu złożonej? Mamy nawet Bubblesa, który leci. Bubbles potrafi latać. Chwila, musi odbudować Goku planetę północnego Kaio? Pamiętacie, że on tam na początku był pokazywany, że oni żyli w jakichś korzeniach. Dopiero później ta planeta została odbudowana. Chociaż w mandze Dragon Ball Super mieliśmy mały mini komiks, który pokazywał moment, w którym północny Kaio chciał w zasadzie wypowiedzieć życzenie do Smoka, żeby ten odnowił jego planetę, ale Goku potem się tam wciął i powiedział, że zrób taką samą jak była, bo była dobra do treningu. Więc chyba nie chodzi tutaj o to. Idziemy dalej. Może i jestem martwy, ale nadal umieram z głodu. Jeszcze tylko, żeby statek miał awarię i żeby... Nie, to nie Dragon Ball Daima, okej. Król Świata, nie masz czegoś do jedzenia? Ciekawe rysunki w ogóle, nie? Taki... Dobrze moim zdaniem to wygląda. Nie mają one wielkiej ilości detali, nie kuje mnie to w oczy. Pod kątem wizualnym jestem zadowolony, póki co jak to wygląda. A skąd ja ci wytrzasnę jedzenie? Było na mojej zniszczonej planecie. Wielka szkoda. Jest dziś nie w humorze, myśli sobie Goku. Dziś? Dziś? To ile oni dni już tam latają? Moje ukochane autko. Wspomniałeś o miejscu pełnym potężnych wojowników. Udamy się tam? Może Goku będzie razem z północnym Kaio leciał na planetę Grand Kaio. Tego hipisa, który miał tam turniej organizowany, nie? To miejsce, gdzie mieszkają wszystkie dusze, które tak jak ty zatrzymały ciała. Ale moim zdaniem nie ma tam nikogo, kto by ci dorównywał. Nie zaszkodzi spojrzeć. I tak nie mamy się gdzie udać. Ha! Bardzo śmieszne. Wracajmy do Króla Jamy. Tam zaczniemy. Co? Przecież stamtąd lecimy. Chcesz powiedzieć, że podążaliśmy drogą węża taki kawał na próżno? Nie rozumiem w takim razie, o co tu chodzi. Król Kaio jest zezłoszczony. To oni lecą od... Aha, kto zginie, pojawia się u Króla Jemy, więc oni tam byli i lecieli tam teraz na próżno? Kretynie! Użyj teleportacji. I tyle. Jest w bardzo złym humorze, co nie, Bubbles? Bubbles chyba też nie ma zamiaru rozmawiać z Goku, no bo też stracił swoje drzewo, stracił banany, stracił trawnik. No pewnie, że jestem. Wszak umarliśmy. Na Teutatesa. Wszak umarliśmy. Nie jesteś fair. Miałeś szansę wrócić do życia, ale A no tak, to prawda. Ale odmówiłeś bycia wskrzeszonym przez smocze kule. Głupio wyglądasz. To prawda, przecież północny Kaio na początku się zgodził, żeby dotrzymać Goku towarzystwa. Goku nawet o tym wspomniał, kiedy tłumaczył się naszym bohaterom, dlaczego nie wróci do życia. Dotarłszy do biurka Króla Jamy, ruszyli w stronę krainy wybrańców. Dosłownie te samolociki przypominają mi samoloty z Tytusa, Romka i Atomka. Za każdym razem był jakiś inny pojazd, nie? Babciu Chmiel rysował w każdym komiksie inny pojazd. Nareszcie na miejscu. Dlaczego oni lecą w ogóle tam samolotem? Zbliżamy się do lądowania. Tędy do wyjścia.
jakaś hostessa prowadzi naszych Nie ma w ogóle Grzesia teraz, zwróciłem uwagę na to. Jest tylko Goku, Bubbles i Król Kajo. View? Całkiem tu ładnie. To nawet ja się zgodzę, całkiem tu ładnie. Powiedziałbym nawet, że można byłoby tutaj zamieszkać. Po co? Dlaczego północny Kajo mieszka na swojej planetce, skoro mógłby mieszkać w takim pięknym miejscu? Mógłby się socjalizować z innymi. Może lubi prywatność i samotność, no ale tutaj też mógłby mieć swój dom. Jakieś Wow, czy to nie jest rasa, z której pochodzi Król Galaktyki? Ta ośmiornica? To ciekawie. Nawet mamy tutaj jakieś aniołki, a to są chyba te aniołki, które Freezę męczyły. Czyli mamy tutaj kilka znajomo wyglądających postaci. Hej, tu się żegnamy, Goku. Mam ważne sprawy do załatwienia, trochę mi to zajmie. Muszę pomówić z Królem Wszechświata o sprawie tego... Okej, pa! Nawet nie wiemy o czym, może to było ważne. Co za cholerny brak kultury, mógłby chociaż mnie wysłuchać. Krok pierwszy. Znaleźć dobrą szamę w Zielonej Górze. Chyba jest nadal, więc nie będę robił reklamy, ale była taka nocna pizzeria, która miała w nazwie Szama. Pamiętam, że za czasów studiów tam bardzo często zamawiałem pizzę. Ona była otwarta od 22 do 6 bodajże, więc tylko w nocy, ale raz mnie bardzo zawiedli, bo wysłali mi jakąś pizzę ze słonecznikiem i sosem czosnkowym. Myślałem, że się zżygam. To była jedyna pizza w życiu chyba, której nie zjadłem. Ale okej. Chodzi tutaj o inną szamę. Tak mi się wydaje, chociaż może pizza tutaj się pojawi w tej mandze, kto wie. Goku póki co ma jasno określony cel. Cześć! Znasz jakieś dobre miejsce z wyżerką? Nie, przykro mi, ale wcale nie musimy tutaj jeść. Trudno, dzięki, będę szukał dalej. W końcu zawsze znajdziesz tutaj to, czego potrzebujesz. Powodzenia! Ej! Przecież to był Metamorianin! Albo Metamorianka. Teraz to widzę. Wyjdziecie jego kamizelkę i pas, no to jest ewidentnie Metamorianka. Strój fuzji ona nosi, więc... dlaczego nie pogadali dłużej? Aby kolejne nawiązanie do ras, które tutaj sobie żyją. Tęsknię za pyszną kuchnią Chichi. Błyskawiczna transmisja na ziemię, szybciutko. Obiadek i wracamy. Musi to być jakaś restauracja czy coś. To w końcu jest niebo. Uwaga, Goku nagle coś odwraca. Ta aura. Nie ma wątpliwości. Goku rozpoznaje czyjąś aurę? W zaświatach? Kto mógłby tam jeszcze być? Dziadek Gohan! Dziadek Gohan! Oczywiście, że dziadek Gohan! No oczywiście, że dziadek Gohan! Przecież nikt inny tam nie mógł być. Myślę sobie, kto nie żyje i kto mógłby zachować ciało. Przecież żaden przeciwnik Goku nie mógłby tam być. Wszyscy bohaterowie jeszcze żyją. Więc to musi być dziadek Gohan, przecież z którym Goku już się widział podczas turnieju z Uraną i Babą. A Gohan przecież mówił, że jest w zaświatach, no nie, i zachował ciało. I dlatego mieliśmy domek na okładce, czyli to była kopia prawdopodobnie tego domku. Czyli obietnica była złożona dziadkowi, że się zobaczą być może jeszcze. Patrzcie, Goku kładzie rękę na plecach Gohana. Co? Dziadek nie wierzy, a to Goku taki jest, powiem wam tutaj... bardzo spokojny, podczas kiedy przy pierwszym ich spotkaniu już po śmierci dziadka Gohana to Goku był bardzo roztrzęsiony, a Gohan był spokojny. Chociaż Gohan wiedział, że go spotka, a Goku był zaskoczony, a tutaj role się trochę odwróciły. Ale ciekawa sytuacja. Goku? Czołem, dziadku. Dziadek Gohan, jedna z fajniejszych postaci. Szkoda, że też nie dowiedzieliśmy się więcej na jego temat. W sensie wiemy, co się z nim stało, ale co się z nim obecnie dzieje? Skoro faktycznie zachował ciało, nie uważacie, że chociażby w tej sytuacji, kiedy Goku posadza Cella, tak jak tutaj, właśnie dokładnie, był w zaświatach, nie mógłby się z nim spotkać? Czy to naprawdę ty? Aż trudno uwierzyć, ile czasu minęło. Chwileczkę, skoro tu jesteś, to znaczy... Goku wskazuje na swoją aureolę. To straszne. Tak wyszło. O rany, ależ ty wyrosłeś. Niesamowite, ile masz teraz lat? Polecam obejrzeć ostatni odcinek Koku. Tam wszystko jest wytłumaczone, ile Goku ma lat fizycznie i kalendarzowo. To prawda, że nie widzieliśmy się dość długo. No, opowiadaj, musiałeś przeżyć niesamowite przygody. Oj tak, usiądźmy tutaj. Siadają sobie na trawie, dziadek z wnuczkiem, więc z czego by tu zacząć? W zasadzie to Goku powinien mu opowiedzieć wszystko od samego początku, no bo oni się widzieli podczas tego turnieju, ale Goku nie miał tam okazji, żeby mu za bardzo poopowiadać, tylko Gohan tam zwrócił uwagę na jego ogonek i tak dalej, bla bla bla. O, wszystko mu opowiada. O Krylanie, o pokonaniu Piccolo Daimao, o wygraniu Tenkaichi Budokai, o ślubie, narodzinach Gohana, walce z Radicem.
nauce Kaiokena, walce z Vegetą, rodzina, poświęcenie z Cellem, Namek, saga Yardrat, tutaj mamy jeszcze Piccolo, trening z Gohanem. Wszystkie te rzeczy, to i tak jest tylko część tego Dragon Balla, którego my znamy, no bo wszystko się skończyło na sadze Cella, ale jestem ciekaw tutaj, czy ta manga będzie miała jakieś zakończenie, czy to po prostu będzie skok na nostalgię. Skok na nostalgię, który nie będzie miał żadnej puenty i wszyscy mistrzowie. Roshi, Karin, Popo, Kami i Kaio. Nieźle. To było niesamowite. Cóż za życiorys. Jednak już się tak nie dziwię, widząc cię tutaj. To, co zrobiłeś, by ocalić Ziemię, było bardzo honorowe. Jestem z ciebie dumny, Goku. Goku mimo wszystko po tych wszystkich latach nadal jest wnuczkiem swojego dziadka. Nadal go pewnie traktuje jako, no nawet nie tyle co dziadka, to po prostu ojca, nie? Dziadek Gohan, no ale wiadomo, to była jedyna osoba, która wychowywała Goku. Goku jest głodny. Jak widzę, wciąż jesteś taki głodny jak kiedyś. Pokażę ci miejsce, gdzie możesz dobrze zjeść, chociaż jakość nie jest najlepsza. Za mną. Mój zbawco! Jakość nie jest najlepsza. Co to za niebo? Macie jakiś bigos mieszany łokciem tam, czy co? Jak się miewa żółwi pustelnik? Bez zmian. Tak jak myślałem. Goku nagle przestaje. Dziadku. Tak? Goku chwyta dziadka za rękę, może go przytuli i powie, że tęsknił. Jeśli się okaże, że tak będzie, to już będzie druga sytuacja, którą przewidziałem i będziecie mówić, że znam tę historię. Proszę, niech tak nie będzie. Ale go przeprasza jednak, a nie, że tęskni. Okej. Przytula dziadka, ale przeprasza go za to, że go zmiażdżył. Pamiętam, w sadze Saiyan się domyślił, że to on był tym potworem, który zabił dziadka, nie? Ale o jaką obietnicę tutaj chodzi? Goku, myśli sobie dziadek. To przeze mnie zginąłeś, mówi Goku. O czym ty mówisz? W żadnym razie nie jesteś winny. Zabiła mnie ta wielka małpa, a nie ty. Dziadku, znam prawdę. Goku wie o wszystkim, przecież... No, to w takim razie Goku nie powiedział o tym, że Vegeta podczas ich walki był wielką małpą i Goku się tam domyślał, albo że podczas walki z Vegetą też Gohan był wielką małpą? Jestem Saiyaninem, a Saiyanie przemieniają się podczas pełni księżyca. Wszystko stało się jasne, gdy walczyłem z Vegetą na ziemi. To ja tamtej nocy wszystko zniszczyłem, powodując twoją śmierć. Okej, teraz dopiero Goku mówi tutaj szczegół. Ten jeden szczegół tyczący się walki z Vegetą. I dlatego proszę cię, dziadku, o przebaczenie. Goku. Czyli tak to się wydarzyło. Gohan teraz powinien powiedzieć: ty gnoju, to bolało! Nie, dziadek by czegoś takiego nie zrobił. Posłuchaj. Tego dnia, gdy znalazłem cię w górach, odmieniło się moje życie. Spotkałem chłopaka małpę w zbroi bojowej, zaciekle walczącego. Zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj nawiązanie do Dragon Ball Minus, czyli do tej nowej wersji historii, gdzie Goku był... chociaż zaciekle walczył, ale był w zbroi tej tutaj, którą widzieliśmy w Dragon Ball Minus. Ale byłem content. Ja, starzec, żyjący dotąd samotnie w górach Paozu. Goku, dzięki tobie odkryłem szczęście płynące z ojcostwa, bycia nauczycielem. A przede wszystkim, kiedy widzę, jaki wielki i dzielny wyrosłeś, czuję tylko i wyłącznie dumę, że mogłem być ci dziadkiem. Się tak zimno zrobiło? Że mi gęsia skórka się pojawia? Czy ktoś kroi cebulę? Jak czytam to na głos, to... Okej. Mamy wszystkie wersje Goku, które znaliśmy. Więc Goku, nie odczuwaj wyrzutów sumienia za to, że żyłeś. Te słowa... Goku już nie jest głodny chyba. Zapomniał o tym wszystkim. Daj spokój, otrzyj łzy. Zjedzmy dobry posiłek jak kiedyś. Poczujesz się dużo lepiej. Dalej go gryzą wyrzuty sumienia, że zabił swojego dziadka. Ale spotkał go i dostał przebaczenie, to najważniejsze. Goku ociera łzy i z charakterystycznym dla siebie uśmiechem odwraca się w stronę dziadka. To już jest widok, który znamy znacznie lepiej. Pośpiesz się, bo nie zostawię ci nawet okruszka. O, mój krzyż! Nie, chyba ciało tutaj się nie starzeje, chociaż w przypadku dziadka Gohana to mogłoby się odmłodzić. Co? Byłbyś zdolny do takiej podłości? Dziadku, dziękuję. On cię nie słyszy, ucieka! Dziadek, pobiegł. Jasny gwint, ale chłop ma jeszcze werwę. Tap. On uciekł dosłownie przed nim. Może się okaże, że faktycznie mu zje jedzenie. Nie? Dziadku, dziękuję. Dziadek już nie ma żadnego dziękuję. Dziadek już tam zamawia frytki, rysunki bonusowe. Czyli to jest historyjka, która... mamy nawet Toribota. Czyli mamy historyjkę, która jest po prostu pewnego rodzaju dopełnieniem tego wątku Goku i Gohana.
Nie mamy tutaj żadnego cudownego wskrzeszenia. O! Okej. Goku pokazuje Super Saiyanina dziadkowi, który słyszał o tym tylko pewnie w opowieściach, ale widząc to teraz na własne oczy nie może uwierzyć. No i mają na ścianie... A nie, to jest... to jest zdjęcie. Myślałem, że na ścianie obraz. To jest zdjęcie, które Goku pokazuje dziadkowi. I rysunek bonusowy. Dziękuję, dobranoc. Dziadek tutaj jakiś taki lekki ris? Schudł trochę? Może Goku mu podkrada jedzenie, bo dziadek tutaj trochę... Lekko rizuje tutaj dziadek, nie? Dobra. Krótka historia, ale bardzo sympatyczna. Onibak to autor Itsugi. Jeśli znajdę jakiś odnośnik do autora, być może na jakimś YouTubie czy coś w tym stylu, postaram się Wam to podlinkować. Dajcie znać, jak Wam podobała się ta historia. Dość krótki odcinek z tego wyszedł, ale jak Wam wrzucam odcinki po 40-50 minut, to raz jak dostaniecie niecałe 20, to nic Wam się nie stanie. Także zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Chciałbym coś takiego zobaczyć, albo przynajmniej podobnego w oryginalnej historii, żeby Goku i dziadek Gohan się zobaczyli. Mówię, fakt, że Goku przebywał 7 lat w zaświatach i nie mieliśmy ani wspominki o tym, żeby spotkał swojego dziadka. Wiadomo, że on nie był pewnie na planecie Grand Kaio, no ale gdzieś był. Nawet jeśli mielibyśmy to zobaczyć w jakiejś formie fillerowej, no to w formie fillerowej widzieliśmy dużo rzeczy w Dragon Ballu Z, a dziadka nie zobaczyliśmy. No trudno. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjdzie, bo Toyotaro ma ostatnio taką fazę na rysowanie starych ludzi. Rysował dziadka Gohana, rysował Tao Pai Paia, więc może Toyotaro, i liczę na to, tę postać jeszcze wskrzesi. Nie dosłownie, ale w sensie wrzuci ją do historii. Nie przedłużam. Dzięki jeszcze raz za całą aktywność, za dotrwanie do tego momentu. Miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.